że każdy powinien mieć Chyba, że będziesz swój. pracować. Kurczę, a teraz była możliwość wyniesienia z telewizji polskiej tylu rzeczy. No, dlatego oni tak nam pilnują. To było to do kanału by chciał, ale to by było fantastyczna sprawa. No. Jeszcze z logo TVP. Bez serduszka. I Bo tam nie ma serduszek. od razu byś miał 100 subskrybentów. Zmalałoby. Dobra. No dobra, to co? Będziemy nagrywać, tak? Mówisz, czy to już zajawka jest? Bo bym powiedział o tym, jak to w ogóle doszło do tego, że się znamy. Bo gdyby nie sytuacja pewna Tragikomiczna. z magią i mieczą. Właśnie, no. Chodziło wszystko o kiosk. Czy teraz są kioski? Można coś w kioskach kupić? Niektóre- Kiedyś kioski były. Niektóre można było bloki wszystko jeszcze mają kupić, przy nie? sobie kioski, ale już nie działające, tylko taki stoi, tak jako takie muzeum, wspomnienie po prostu dawnych, minionych słusznie lat, pusty kiosk. No u mnie w miejscowości jest kiosk, w którym tylko jest wybita szyba, tylko ona tak, jest to wklęsłe takie, siateczka, także to ładnie wszystko wygląda. Ale chłopcy, nasi koledzy grali w Magię i Miecz tę planszówkę i kupili gazetę Magię i Miecz, bo myśleli, że to będzie dotyczyło właśnie gry. Co się jednak okazało, zaczęli to czytać, bo to były czasy, Czytali, kiedy jeszcze tak. ludzie czytali. Kurczę, no przecież to nie o to chodzi. A zwrócić nie można No i było w zaczęli tamtych czasach. zwrócić już. No, oczywiście, Panie, że ja tak. tu mam mięso, co mi pan No. w kiosku przynosi? I tak właśnie. Ale zobacz, jakie to fantastyczne, nie? Przecież to był przypadek. Zaczęli czytać o nie wiadomo czym, zaczęli sami Nie było próbować. Google. I przecież nie było Google. Zresztą jak się gdzieś tam czyta i słucha różnych rzeczy, to ludzie właśnie też tak zaczynali grać, że kupili Magię i Miecz, tam były jakieś kryształy czasu, nie wiadomo o co tu chodzi. Tam było napisane w takim stylem, że ktoś to musi wiedzieć, nikt nie wiedział, bo to garstka osób tylko grała. Była kasa na wydawanie czasopisma. A z kryształami czasu to ci powiem, pamiętam jak już powiedzmy grałem i tak dalej, miałem kryształy czasu. Ja patrzę nagle, a tam jakiś stary kolo siedzi z kartą do kryształów w autobusie. Mówi, ja pierdziel, to taki stary dziadyga. On gra w tego, a dzisiaj wiem, że to było rozliczenie podatkowe PIT po prostu. Ale te karty tak wyglądały. Dobrze, że nie zagadnąłem, pani, jaką masz profesję? Czy paladyn, czy co? No nie, księgowy. Nie ma takiej profesji. Każdy jest graczem RPG pod koniec roku, czy tam na początku. Dobrze, witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać znowu o grach RPG, a ponieważ ja nie wiem za dużo o grach RPG, to zaprosiłem do studia specjalistę. Jakie studio taki specjalista? Czyli znowu dzisiaj odcinek z Irkiem i Stary wujek, dobry wieczór Państwu i Panu. witamy serdecznie. Hej. Dobra, powiedz mi teraz, bo żeśmy tak naprawdę nie powiedzieli, bo tutaj większość nas słucha osób planszówkowych, chociaż w komentarzach też się odezwały osoby grające w RPG i bardzo dziękuję Ziętasowi za polecenie świetnego systemu. I parę osób jeszcze, przecież Antek też Ateka napisał swoje doświadczenia, ale tak naprawdę dla osób, które zupełnie nie grają w RPG, to może wytłumaczymy, co to są gry fabularne, bo to jest coś innego niż powiedzmy Diablo. Nie tak, o ile Diablo jeszcze możesz wytłumaczyć, to Droga przez mękę jest tłumaczeniem, czym jest tak naprawdę granie w gry fabularne. Próbowałem kilka razy, można powiedzieć, oprócz tego spotkanie kilkorga ludzi, dla których celem jest wspólna zabawa, ale żeby to wszystko nie było takie wspólne, mamy jakieś indywidualne sami cele. No które to musimy samice w to czasie wiesz, gry to mamy i grając w zrealizować. butelkę, to tak już wszystko można podczepić jeszcze. No, to ja już dziękuję. No mamy przede wszystkim też opowieść, którą wspólnie tworzymy i to jest w tym najpiękniejsze, że to tak naprawdę ludzie, którzy wychowali się gdzieś na słuchowiskach radiowych albo na książkach, którzy zawsze
czytając czy słuchając w myślach sobie wszystko wyobrażali, no to tutaj nagle mają możliwość po prostu wejścia w tą opowieść i ją współtworzenia. I to jest piękne, że ta jedna osoba, która zwana jest dzisiaj mistrzynią gier, a kiedyś mistrzem gry, opowiada, tworzy przygotowuje się do stworzenia całego scenariusza, całej fabuły. No i wszystko to opisuje dookoła zebranym, a oni w oparciu o wcześniej stworzone postacie, no wcielają się w te role, także to w skrócie można by tak opowiedzieć. Ale to no opowiedz jeszcze, co ty... Można, właśnie w skrócie można tak opowiedzieć, tylko że tutaj trzeba, żeby to wszystko, tak jak powiedziałem, że mamy wspólny cel, to wspólnym celem jest opowieść, więc nie ma jakiejś takiej rywalizacji, żeby sobie przeszkadzać wzajemnie, przynajmniej ja to tak odbieram i tak przekazuję wiedzę, jak w ogóle zacząć grać. Odgrywanie postaci, że tak powiem, na poważnie pod koniec sesji sprawi to, że będziemy lepiej wspominać taką przygodę. Zgadzasz się z tym? No widzisz, na pewno jest to coś zupełnie innego niż gry planszowe, które są nastawione na wynik, w sensie na podliczenie na naszych tutaj wypocin podczas rozgrywki po prostu punktami na koniec. Tutaj tak naprawdę w centrum uwagi jest ta opowieść, którą tworzymy, wydarzenia, których doświadczamy i konflikty oczywiście się zdarzają, ale nie między graczami, tylko między postaciami, bo też jest czasem tak, że różne mają swoje prywatne cele, poszczególne postacie. Ostatnio grałem konflikty jak w najbardziej. sesję z obcego, gdzie zostałem zabity bezczelnie, bo każdy miał tam jakieś ciche, ukryte cele, więc też można tak grać. Myślę, że największą taką, najbardziej rozpoznawalną częścią świata gier RPG to jest to, co przeniknęło do gier komputerowych o tym samym gatunku, czyli rozwój postaci. Bo to jest też ciekawy element, gdzie nasza postać ubrana w statystyki też zdobywa doświadczenie i podnosi swoje poziomy umiejętności czy cech. I to jest też często kojarzone właśnie z grami RPG właśnie. Tak, i są systemy, na przykład postaciami można grać kampanię trwającą kilka lat. Mhm. Ale są też systemy, takie jak dzisiaj będziemy omawiali, na przykład Tajemnice Pętli, w którym nasze postaci będą dorastać i będziemy musieli sobie w pewnym momencie stworzyć nowe, ale to samo jest, że jak dochodzisz na przykład do 10 poziomu chyba w Dungeon World, znany Ci system, to chyba nie czytałem, tworzysz, składałem tylko. No właśnie, tworzysz chyba sobie nową klasę, no i Twoja postać zaczyna inaczej wyglądać niż ta postać, ten słabiaczek, który zaczynał na początku przygody. A powiedz mi, jakiego rodzaju, albo co lubisz w grach fabularnych? Bo my tutaj to już tak zdradzimy w sumie, o czym będzie ten odcinek. To będzie taka w sumie seria odcinków. Stworzymy taką mapę drogową systemów RPG, no dostępnych w większości chyba w Polsce. Nie wiem, tam chyba nie wszystkie będą w tym momencie dostępne, ale postaramy się stworzyć taką mapę RPG-owych systemów, jako taki przewodnik dla osób, które chciałyby wejść, powiedzmy, wybrać sobie jakiś system, to będą miały taką naszą subiektywną, bardzo często naiwną opinię o danym systemie i spróbujemy posegregować to najpierw na science fiction, później później horrory, na końcu fantazja, a jeszcze pewnie będzie jakiś odcinek do systemów, które się nie mieściły w tym gatunku, więc podobnie jak w grach planszowych, tutaj też wybór jest przeolbrzymi. No i powiedzmy, zrobimy sobie taką imitację, symulację zakupów, bo ja też się przymierzam do zakupów jakichś podręczników RPG, więc będę tutaj sobie wybrzydzał, że to mi się nie podoba, no to tego nie kupię, bo dlatego tak. Więc powiedz mi, jeśli ty byś stanął teraz przed zakupem podręcznika, mimo że twoja kolekcja Paszczaka jest już zamknięta, skończona. Skończyłem ją właśnie w tym roku. W tym miesiącu i więcej już przyrzekam tutaj na antenie. Moja żona na pewno będzie słuchała. Nie kupię więcej żadnego podręcznika, bo już po prostu wszystkie... Nie mówimy o dodatkach. O dodatkach. Tak, dodatki do tych, które już kupiłem, oczywiście kupię. Droga małżonko, wiesz o tym, drodzy Państwo. Dla mnie liczy się nie tyle opowieść, to znaczy tak,
Ja od kilku lat prowadzę intensywnie. Chciałbym z przyjemnością też doświadczyć grania. Prowadzenie wydaje mi się o wiele bardziej ciekawsze, ale dla mnie, kiedy prowadzę przygody, czy też swoje, czy gotowce, nie tyle historia się liczy, ile możliwość odegrania swoich postaci i przegadania sesji. Cieszę się na koniec, kiedy mówię, to była przegadana sesja. Wy musieliście decydować, myśleć, kłócić się, sprzeczać i kiedy robią to różnymi postaciami, czy będą to dorosłe byki ze Cthulhu, czy dzieci, odgrywanie dzieci w tajemnicach pętli, czy też, prawda, jakieś rasowe, prawda, sprzeczności pomiędzy elfem czy krasnoludem. Lubię, kiedy po prostu nad stołem się rozmawia. No i u mnie też podobnie jest. Ja tutaj to ubiorę w takie kluczowe dwa słowa. Pierwsze słowo to jest decyzja właśnie, czyli dostajemy jakiś problem do rozwiązania. To może być na przykład, nie wiem, pogodzenie dwóch zwaśnionych wiosek, no i zostajemy rzuceni na taką, powiedzmy, głęboką wodę, gdzie nas mistrz gry w żaden sposób za rękę nie prowadzi, tylko my musimy zacząć chodzić, szukać właśnie punktów zaczepienia, od czego zacząć. I to, co jest tutaj często fajne, to są te decyzje między, powiedzmy, tym, czego chce nasza postać, albo tym, co czuje nasza postać, a pogodzeniem tego z wypełnieniem tego zadania misji, nie? Często to są takie trudne wybory, które wychodzą całkiem naturalnie i bardzo fajnie, kiedy, no nie wiem, powiedzmy, no ten wspomniany z autobusu Paladyn, który ma klasę naturalnie dobrą, musi podjąć jakąś trudną, niekoniecznie moralną decyzję, która jest wbrew jego zasadom, ale wie, że to, powiedzmy, uratuje kogoś, nie? Więc to są takie ciekawe, fajne miejsca, gdzie mamy rzeczywiście zagwozdkę. No i nie wiem, tak sobie na przykład myślę o jednej rzeczy jeszcze, ale kurczę, mam wrażenie, że to jest często pomijane w grach RPG, a przez mistrzów gry i przez graczy, a powinno być bardziej uwypuklone. Mianowicie, zauważ, jest jedna rzecz, która łączy tak naprawdę wszystkie bajki, takie baśnie długie, jak włączysz Walta Disneya, czy Starego Króla Lwa, czy współcześnie El Canto i inne bajki, to jest jeden motyw, który je łączy. Jest to przemiana bohatera właśnie. A tutaj mam wrażenie, że często my jak wybieramy tego krasnoluda, który zrzędzi, to on zrzędzi przez 4 lata, nie? A to jest fajne, kiedy jeszcze ta nasza postać się zaczyna zmieniać, bo coś wpłynęło na nią. Tak jak będziemy omawiać sobie te systemy, to niektóre systemy to dodatkowo promują i jakby zachęcają do tego. Ale też oczywiście lubię takie zwykłe questówki, gdzie po prostu po szynach jedziemy obić komuś mordę i zarobić parę złotych. To jest ciekawe, co mówisz o tej przemianie, bo fajnie w czasie gry jest coś takiego jak wyjście ze swojej postaci, czy też to się chyba nazywa przełamanie postaci. To jest coś takiego, kiedy w czasie sesji odgrywasz na przykład, nie wiem, elfa medyka, niech będzie, że taki przykład, który staje nad rannym towarzyszem, ale jego postać, nie w grze, tylko ta realna, medyk wiadomo, pierwsze co tego to rzuci się kompanowi na pomoc, ale przełamanie polega na tym, że ten medyk zacznie się rozglądać i patrzeć, gdzie kurczę w ogóle zaczęliśmy się znajdować. A z kolei ktoś, kto gra barbarzyńcą, który jest prawda, troszeczkę mniej czuły na takie rzeczy, że mamy kompana rannego, podejdzie do niego i zacznie pytać się, opatrywać rany i tak dalej, bo postać, która właśnie jego odgrywa, ma właśnie taką mentalność. I to jest bardzo fajne w grach RPG i bardzo często to spotykam, że wychodzimy z tej postaci, którą gramy i ukazujemy swoje własne jakieś takie oblicze. Spotkałeś się z takimi rzeczami? Przypominasz sobie? No tak, tylko ja tutaj o czymś innym mówiłem. Mówiłem o tym, żeby ta postać się na przestrzeni, jeśli gramy kampanię, nie, miesiące, to żeby ona się zmieniała też. Tak, no. Nie chodzi mi o to, że ktoś inaczej odgrywa od początku, że gra na przykład wrażliwego barbarzyńcę, nie? Znaczy nie, no właśnie ten barbarzyńca nie jest wrażliwy, tylko ta postać, rozumiesz, ja jestem wrażliwy i ja podejdę do postaci, która nie ranna jest w fantazji tej.
Tak, No. tylko mi chodzi o to, no to ty grasz takim wrażenie, co nie? A chodzi mi o to, żeby na przykład dojść do sytuacji, kiedy ta postać przestanie być taka wrażliwa, nie? Że coś się stanie, zostanie oszukana raz, drugi w zaułku, w nun i powie, kurde, mam dosyć już tego, nie? Tego mi trochę brakuje, bo z tym się nie spotkałem, ale też jakoś tam dużo nie grałem, nie? Bo podejrzewam, że ci tacy już bardziej już ograni mistrzowie gry zwracają na to uwagę, nie? Że, zresztą są, tak jak mówię, no, systemy, które żyją wokół tych przemian wewnętrznych. A to, że my odgrywamy inną postać, to jest tak, to jest też świetna sprawa. I to trochę w planszówkach też, pamiętam, z Piotrkiem o tym rozmawialiśmy, na przykład, nie wiem, w życiu codziennym nie ryzykujemy naszym budżetem domowym, a planszówka pozwala nam, powiedzmy, się zapożyczyć, zadłużyć, żeby kupić nową ciuchcię, nie? Więc jest to jakiś tam świat fantazji, tak jak książka, tak jak film, tylko to, co jest piękne, to, że możemy brać w nim czynnie udział, nie tylko biernie się przyglądać i krzyczeć po prostu, ty debilu, nie wchódź tam, nie? Tylko wejść samemu po prostu, jak ten ostatni idiota. Tak, także, ale to też właśnie wspominam zawsze, że jak zaczynałem i w poprzedniej rozmowie naszej, ale to warto podkreślić dla nowych graczy, że jak się wcale nie odezwiecie w czasie pierwszej sesji, to nie jest źle. Bo skoro tylko sobie wyobrazicie świat, który został wam opowiedziany, to jest już rzecz fantastyczna. Tak, bo często jest takie, może być założenie, że to jest gra dla osób wygadanych, charyzmatycznych, takich dusz towarzystwa, a można grać po prostu zwykłym milczkiem i obserwować wszystko i służyć pomocą postaciom poprzez swoje umiejętności i tak dalej, nie? Więc naprawdę wiele osób się może w tym odnaleźć, aczkolwiek nie jest to hobby dla każdego. Tak jak gry planszowe nie są hobby dla każdego, tak samo gry RPG wymagają nie wiem czego w zasadzie, nie wiem dlaczego część ludzi decyduje się na taką formę zabawy, z czego to wynika. Trudno to rozeznać, trzeba by z jakimś psychiatrą porozmawiać. Trzeba by było porozmawiać. No więc zaczniemy naszą mapę RPG od systemu Tajemnice Pętli, która ma kontynuację w tytule Tajemnica Powodzi. No i powiedz coś o tym systemie, co jest tam ciekawego. Drodzy Państwo, alternatywna rzeczywistość lat 80. XX wieku, czyli jeżeli jesteśmy starymi facetami w wieku 40 lat, no to my pamiętamy takie rzeczy. Alternatywna dlatego, że w latach 50. XX wieku opanowano fuzję termojądrową, wynaleziono akcelerator cząstek i odkryto efekt magnetytowy. Czyli to już jest to wszystko, co odróżnia nasze czasy od czasów tajemnic pętli. To jest taki postęp technologiczny, mega mocny, tak? I dodatkowo gdzieś tam w latach 60. Rozwinęła się robotyka. A w 1969 otworzono coś takiego jak u nas CERN, a tutaj się nazywa Ośrodek Badań nad Fizyką Wysokich Energii. I to jest właśnie ośrodek, który w potocznej nazwie nazywa się pętlą. Jest to ogromny podziemny akcelerator cząstek. No i Mamy tam coś takiego. A takie jakby systemy antygrawitacyjne, tak? Które lepiej działają Tak. na kole, znaczy im dalej od równika, tym jego lepsze działanie jest, nie? Dokładnie tak. I tutaj efekt magnetytowy polega na tym, że wielkie statki powietrzne unoszą się nad ziemią. Właśnie jest to związane z wytwarzaniem grawitacji. I to, co dla dzieciaczków w tych latach wydaje się, że tak powiem, normalne dla nas, byłoby wtedy fantastyką czystą. Więc wychowujemy się w świecie naszpikowanym po prostu mechami, robotami i takim, jak jest świat high fantasy, to jest świat high tech po prostu. No. Dokładnie. Przy zachowaniu stylistyki naszego takiego prawdziwego świata, czyli 80 lata, muzyka punk rockowa, komunizm i tak dalej, nie? Tak, Walkmany, ciągły strach przed tym, że Ruscy zrzucą na nas bombę, co jest też w jakiś tam sposób zarysowane, bo
w oryginale podręcznika możemy rozgrywać swoje przygody w Szwecji oraz w Ameryce. Black Monkey zrobili dla nas, Polaków, rzecz fajną i przenieśli teatr naszych działań, strefę taką właśnie gdzieś do Polski, pod Warszawą. To chyba się znajduje, ale nie ma problemu, żebyśmy swoją pętlę umieścili w naszym miejscu zamieszkania, czy tam, gdzie żeśmy się wychowywali, co na przykład ja zrobiłem już 2 razy wcześniej, prowadząc dzieciom w domu dziecka, a teraz grając w nowej pracy. Po prostu dostosowaliśmy Lublin do pętli i tutaj bawiliśmy się właśnie dziećmi. No. I odgrywamy dzieci w wieku od 10 do 15 lat. To ma pewne wytłumaczenie mechaniczne związane z punktami szczęścia, kiedy No to kończymy lat nie wchódźmy 15. aż tak może za Ale- głęboko. No. No właśnie, ale jeżeli chcesz powiedzieć o tajemnicach powodzi, bo w tajemnicach pętli, kiedy kończymy lat 15, musimy sobie robić nową postać. I tam nastolatkami gramy, tak. Tylko ja A bym tam jest troszeczkę dalej. No. Tylko ja bym powiedział, że sam system wywodzi się od inspiracji twórczością, i tu mi przypomnisz nazwisko ilustratora, Nie przypomnę. to postaramy się tutaj gdzieś wstawić. W każdym bądź razie to na podstawie jego ilustracji został stworzony tak jakby dorobiony cały świat właśnie do gry fabularnej. I to, co mi tutaj właśnie zgrzyta, bo tak mówiłem, że będę tutaj próbował, chyba że chcesz jeszcze coś tam dodać takiego. Znaczy, wiesz co, może fajną rzeczą będzie, jak przeczytam, jakie są fajne zasady tutaj w tej tajemnicy pętli, że na przykład pierwszą zasadą jest to, że dzieciaki, które odgrywamy my, nie mogą zginąć w żaden sposób. Dostajemy stany, zmęczenie i różne inne rzeczy, które uniemożliwiają nam wykonywanie testów, ale ogólnie dzieci nie mogą ginąć. I bardzo fajnym motywem jest to, jak te dzieci postrzegają dorosłych. Simon Stalenhag, o właśnie, znalazłem. Simon Stalenhag jest autorem grafik. No, jak postrzegają dorosłych? Tak, no to tak jak my, będąc dziećmi, że dorośli są nudni, miasto, w którym żyjemy, jest nudne, beznadziejnie, tu się nic nie dzieje. I tak naprawdę to my sami sobie będziemy musieli tutaj znaleźć tak. zajęcie. No, także świat opisujemy też, oprócz tej mistrza gry są takie motywy, że możemy coś wpleść od siebie. System ogólnie zachęca do współtworzenia narracji właśnie z prowadzącym, nie? Tak. I to dosyć często jest wykorzystywane i to, o ile nie jest się jakimś tam zatwardziałym mistrzem gry, to przychodzi to naturalnie. No okej. Fajnie. Więc mamy taki świat mechów i pomiędzy nimi bawiące się dzieciaki. To, co mi tutaj właśnie zgrzyta, że to na ilustracjach wygląda czadowo. Jak mamy, powiedzmy, wielkiego mecha sterowanego przez dzieciaki, a na nich jedzie polonez. Ale fabularnie, no kurczę, no to dlaczego policja jedzie polonezem, bo to Policyjny Środowóz był, skoro dzieciaki już mają dostęp do wielkiego mecha, nie? I w pierwszym momencie tak mówię, kurczę, to jest nierealne, bo wiadomo, że policja ona by dysponowała, skoro dzieciaki mają dostęp do mecha, no to oni by mieli po prostu nie wiadomo co. Ale tak sobie to przetłumaczyłem, że można też zrobić z tego pewną tylko i wyłącznie stylizację. To znaczy, że ten jadący na nas polonez to tylko z wyglądu jest polonezem, a w środku ma takie, wyposażenie jak samochód Batmana, nie? Czyli działko i tym podobne, więc tutaj warto na to zwrócić uwagę dla osób, którym to będzie zgrzytało, nie? Że z jednej strony walkmany, a z drugiej strony takie tak naprawdę robotyka, która przypomina w zasadzie magię już w tym świecie, bo ona jest tak nieogarnięta, już tak poszła do przodu, że wydaje się, że nie ma jakichkolwiek granic. Nie tyle właśnie to są roboty, ale i tutaj ludzie kontaktują się pomiędzy światami i można przechodzić jakimiś tunelami czasowymi. No właśnie, co więc też widać, ładnie że daje autorzy przygoda. dali możliwości tutaj ogromne Mhm. prowadzącym. Ale
czy wiesz co, mi to przyszło i moim graczom chyba przyszło bardzo naturalnie. Bo mamy z jednej strony te roboty i maszyny, czyli mamy na przykład ciągnik zwykły, który jeździ u nas po polu, a tutaj się nazywa tam jakiś autonomiczny kombajn rolniczy, no nie? Że dla tych dzieci, przynajmniej tak jak ja to widziałem, że no, to jest coś normalnego. Tak, tylko nie? mi chodzi o to, że jak świat poszedł tak naprzód, to wszystko by się zmieniło, nie? I to nie były zwykły ciągnik już, tylko po prostu lewitujący nad ziemią jakiś tam cybernetyczny, po prostu cybernetyczna gwiazda śmierci. Ale tak jak mówię, to wydaje mi się, że możemy to przyjąć jako po prostu pewną stylizację, tak jak Fallout ma stylizację, powiedzmy, w lat 60. w estetyce, w kulturze, nie? To tak samo tutaj te lata 80. są tylko na zasadzie właśnie pewnego stylu, który się łączy z tymi mechami. Drugą rzeczą, która mi tutaj zgrzytnęła też, to była ta, no widzimy dzisiaj, powiedzmy, jak wszystko się zmienia, nie wiem, od wypuszczenia jednego tweeta przez prezydenta, jak cały świat potrafi się zmienić, to tutaj, jeśli mamy tak olbrzymią zmianę, no to ten świat by się obrócił milion razy dookoła własnej osi, więc ten świat, taka wielka polityka, która jest tu przedstawiona, że nadal boimy się Rosjan i tak dalej, że takie, z jednej strony jest tak olbrzymia zmiana, a z drugiej strony autor stara się utrzymać ten sam styl, ten sam rys historyczny, który był do tej pory, nie? Że nadal jest zimna wojna i tym podobne. I nie ma internetu, i nie ma telefonów. No właśnie, więc to, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że kurczę, jako taki powiedzmy 10-latek, to ja mam w nosie tą całą geopolitykę. Mnie to nie obchodzi. I ja sobie żyję, wiesz, mam wakacje i mam wywalone, co się dzieje teraz z ruskimi, nie? Wiem, że ojciec tam powiedzmy sobie ogląda w telewizji, coś tam się denerwuje, więc tutaj chodzi mi o to, że może niepotrzebnie autorzy chcieli tak to bardzo wszystko urzeczywistnić, tą teorię całą magnetyczną i tak dalej, którą za chwilę jeszcze zmieszali z podróżami w czasie. Więc ja bym zostawił pewną część domysłów, tylko po prostu na zasadzie, no mamy olbrzymi postęp technologiczny, ale co was to interesuje? Wy jesteście dzieciakami, nie? Tak, ale to jest właśnie to. Ja zaczynałem tak przygody na przykład od tego, że wieczorem rodzice siedzą i większość rodziców pracowało właśnie w pętli i rozmawiało o tym, co się dzieje u nich w robocie, albo jak rzeczy wyglądają w telewizorni. A kiedy dziecko przyszło do rodziców się o coś zapytać, to było: nie, no weź, odejdź, idź już spać, jest wszystko w porządku, idź spać. I później zaczynała się na przykład intryga, kiedy zaczęło brakować rodziców w domu na przykład. O kurczę, a o czym twoi rodzice ostatnio mówili? I tak dalej, i tak Fajnie, dalej, nie? no. Co oglądali? A, oglądali ten sam program. No tak, no dzieciaki powinny być wesołe i beztroskie, nie? A rodzice, przez to, że tam im powiedzieli idź, nie przeszkadzaj, no wpisywali się właśnie w ten obraz nudziarza. No. Tak, nudziarzy, oni ich nie rozumieją. Przecież pamiętamy jeszcze, teraz my mamy własne dzieci, prawda, ale jeszcze kilka chwil temu nasi starzy też nas nie rozumieli, prawda? Kurczę, denerwowali nas. No my swoich dzieci nie rozumiemy już teraz. No dokładnie, bo kiedy wchodzisz w ten wiek 10-15 lat dalej, no to przecież kurczę rodzic to jest ten głupi, no. No tak. No, ale... Jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy na wstępie, bo mamy powiedzmy jakiś tam pomysł na omówienie każdego systemu, no jest jednym z takich kluczowych punktów, które sobie przyjęliśmy, to przedstawienie głównego antagonisty, bo nic tak naprawdę nie definiuje dobrze postaci jak przeciwnik, nie? Jak wróg. Więc myślę, że po pierwsze opowiemy, w kogo wcielamy się tutaj w tym systemie, a po drugie, z kim nasze postacie będą walczyły, nie? To jest, myślę, że ciekawy punkt, który gdzieś tam też może determinować zainteresowaniem potencjalnego nabywcę właśnie, więc... Właśnie. Więc tutaj tak naprawdę nie ma... No Ruscy są źli, ale to nic nadzwyczajnego. Ja ci powiem, co mi się wydaje. No tak, Ruscy to... Właśnie o to chodzi, że będąc tym dzieciaczkiem słuchając na przykład rozmów rodziców, dla mnie głównym
głównym, że tak powiem, jakimś wrogiem to są wszystkie tajemnice właśnie tego instytutu, tego pętli, tych szalonych naukowców. Tajne tym, projekty. Że, Mhm. Tak, tym, że w pewnym momencie puka do ciebie przez okno robot i coś tam od ciebie chce, nagle on znika. Wszystkie dziwne przedmioty, które będziemy mogli spotykać na swojej drodze, bo to właśnie o to chodzi, że i mamy Instytut Pętla, ale co tam się dzieje tak naprawdę, to nawet nasi starzy, którzy być może tam pracują, oni o tym nie wiedzą. Czyli można Jest tam- przyjąć, że rząd jest takim głównym podejrzanym, tak? No, rząd, który właśnie finansuje te pętle. Zresztą w przygody w podręczniku głównym, a trzeba powiedzieć, że tam jeszcze kilka tych dodatków doszło, zostało wydrukowanych, ale już same przygody pozwalają nam ukazują, że to, co się dzieje w pętli, jest nie do końca dobre. Znaczy, może nie tyle dobre, czyli tajemnicze. No bo jak można wytłumaczyć to, że stoi wielka maszyna, za nią jest inny obraz, to jest jakieś przejście nagle do innych światów, a tam nagle widzisz dinozaura, nie? Widzisz dinozaura, a tu nagle słyszysz za sobą też dinozaura. Bo chyba skurczybyk przeszedł tymi tajemniczymi wrotami. No i zespoilerowałeś ostatnią przygodę w podręczniku. No i dziękujemy. już nie gracie. Na razie, cześć. Kurczę, wytnij to, słuchaj. Czyli to była przygoda, tak? Już nie pamiętam. Dobra, czyli mamy tutaj postacie dzieciaków, którymi się ścielamy, no i tajemnica ta tytułowa pętli, z której wychodzą różne dziwne przedmioty, rzeczy czy osobowości, nie? Tak, sama ta technologia powinna być tajemniczą, są właśnie tym wrogiem, który Ale klimat jest utrzymany, to nie jest horror, nie? Znaczy oczywiście nie, w świecie to nie jest gry fabularnej można horror, wszystko, nie. ale raczej to jest właśnie taka wakacyjna przygoda, pan samochodzik i, No właśnie, i wakacje słuchaj, z duchami. Kiedy ja zacząłem grać z dziećmi, przed tajemnicami pętli pokazałem im The Goonies, ten film. Pamiętasz go? Czyli to są właśnie dzieciaczki, które sobie biegają po okolicy, jeżdżą na rowerach, tak jak teraz te Stranger Things. Ale Stranger Things jest, to będziemy też o nim omawiać w części horror. Ale to są te same dzieci. Tak. To są te same dzieci biegające. To jest to samo, co oglądałeś w E.T., nie? I to jest ta banda szczeniaków ze Scooby-Doo dla mnie. Tak, tylko że tu jest Scooby-Doo, a w Chłopakach na rowerach to jest to i miasteczko Derry z powieści Stephena Kinga, nie? Ale to przejdziemy jeszcze, więc tutaj mamy raczej taki oldschoolowy, retro styl połączony właśnie z zaawansowaną technologią. Dobrze, więc uciekamy od tajemnicy pętli. Tajemnica powodzi to jest po prostu 10 lat później. Tam już postacie mogą zginąć i jest tak bardziej poważny, też tak powiem. To już tak nakierowane na nastolatków, ich takie już poważniejsze problemy. Nie? Tak. Czyli osoby, które są tuż przed wejściem w świat dorosły. Jeszcze powiem, w kogo można się wcielić. Powodzi czy w pętli? Tak, w pętli. Bo w ogóle całą przygodę zaczyna się od tego, że budujesz bazę, tak jak my żeśmy kiedyś budowali bazę pod blokiem. Dokładnie tak. Więc tutaj się buduje bazy, wybieracie sobie gdzieś jakiś kąt, w którym się wy będziecie zbierać jako dzieci. Tworzycie pomiędzy sobą relacje, które też są bardzo fajne, czyli na przykład twoja postać jest zakochana w mojej postaci i będziesz to wykorzystywać. Mamy taką relację na przykład jak zrobię dla ciebie wszystko i ty też będziesz to wykorzystywać. A możemy się wcielić w takich dzieciaczków jak dziwaczkę, harcerkę, co tylko jest w wersji polskiej, komputerowiec, łobuz, metalowa, mól książkowy, popularny dzieciak, punk, sportowiec i wieśniak. Ja grałem wieśniakiem, miałem ksywę Salceson i wiecznie w plecaku miałem coś do jedzenia. No to całkiem ciekawe paleta postaci. Dobrze, przejdźmy teraz do już takiego innego zupełnie systemu, dużo bardziej skierowanego do dojrzałego odbiorcy. Znaczy, tutaj to oczywiście też się dorośli bawią w pętli, ale jednak Blade Runner, o którym mówimy, tutaj będziemy mówili w systemie, jest już, dotyka dużo poważniejszych tematów, które znamy z twórczości Philippa K. Dicka.
Tam zawsze mi się podobał ten motyw właśnie, kiedy okazywało się, że tak naprawdę wszystko to, co mnie otacza, jest nieprawdą i ja żyję w jakiejś symulacji albo w ogóle tak naprawdę jestem tylko programem, a nie człowiekiem, więc mamy system Blade Runner. Powiedz właśnie, co możesz ciekawego, dobrego powiedzieć o tym systemie. No to jest właśnie ten system ostatni, który kupiłem i nic więcej nie kupię. Przyrzekłem sobie, że jak tylko po wyszedł Actung Cthulhu, wsparłem tam dosyć dużo pieniędzy, dałem i mówię, więcej nic nie kupuję, a tu nagle Blade Runner wychodzi. No i musiałem od razu. No, a właśnie, a co cię złamało? Co takiego to znaczy, sprawiło, że nawet jak my żeśmy kiedyś grali, to jeszcze z czasów takich, kiedy pewnie obejrzałem któryś raz z serii film z Blade Runner, ten pierwszy, no to chciałem zawsze znaleźć się w takim świecie, który jest zupełnie inny niż, no wiadomo, że to jest stylistyka cyberpunkowa, ale on nie jest cyberpunkowy, cyberpunk taki jak... ściągnął z tej stylistyki, nie? No tak. I wstawił więcej techno. Właśnie. Ale tutaj mamy no, poważne tematy, takie egzystencjalne. Od kiedy dziecko zaczyna mieć samoświadomość, to się zawsze zastanawia pewnie, Boże, kim ja jestem i dokąd zmierzam. A tutaj właśnie mamy taki fajny w czasie tych przygód, czy my dobrze robimy, czy my jesteśmy człowiekiem, czy my jesteśmy replikantem. No właśnie, ile miłości, wyrozumiałości okazać replikantowi, nie? Który teoretycznie w założeniu cywilizacyjnym, społecznym jest tylko i wyłącznie programem. Ale ten program jakoś dziwnie ludzko się zaczyna zachowywać w stosunku do świata go otaczającego. No i tutaj może wspomnijmy, że to jest chyba wszystko Blade Runner na podstawie, czy też kontynuując ten najnowszego Blade Runnera 2049, czyli pomiędzy tam jeszcze były różne sytuacje, które możemy znać właśnie też z opisu tego podręcznika, ale też i komiksy się pojawiały, także jest to jakaś tam kontynuacja tego świata. No i dla mnie ten świat mroczny, właśnie taki powolny, bo dla mnie Blade Runner jest rzeczą mroczną i powolną, w odróżnieniu od szybkiej, kolorowej, cyberpunkowej. No dla mnie właśnie tym takim pierwiastkiem wyróżniającym Blade Runnera jest trochę taka nuta romantyczności, nie? Ta stylistyka nua, którą znamy z powieści Chandlera, powiedzmy, gdzie ten zapijaczony detektyw no, nie odmawia nikomu pomocy. Tutaj mamy go w postaci właśnie detektywa, którego gra Harrison Ford. I bardzo świetnie się to komponuje, właśnie ta romantyczna wizja bohatera z tym światem takim przesiąkniętym dekadencją, jakimś taką rozpaczą, nie? Bo ten świat nie jest jakiś taki zły po prostu, że otaczają cię sami jacyś tacy, wiesz, zwyrodniali ludzie. Nie, on po prostu jest tak jakby umorusany w takim smutku po prostu, w takim zwątpieniu. Bo tam się dużo stało się. Jest bardzo ciekawa ta historia tego zaćmienia na przykład, kiedy ktoś wyłączył wtyczkę po prostu i nagle wszystko wypadło z sieci. A wcześniej jeszcze była przecież ta brudna bomba, która była skierowana na Los Angeles, a spadła nie do końca tam się aktywowawszy na Las Vegas. I to wszystko replikanci, prawda? Tam nie było żadnych dowodów na to, że to są replikanci, no ale pierwszym takim kozłem ofiarnym to byli replikanci. I jak mamy w pierwszym filmie Blade Runner Nexusa 6, to tutaj mamy to już są 9. generacja. I oni tak walczą z tym postępującymi technologiami, z jednej strony starając się ich ograniczyć do tego, żeby nie miały samoświadomości, to się co chwilę tak jakby wymyka spod kontroli, że ci replikanci zaczynają tak jakby swoje ograniczenia łamać i przezwyciężać i tak cały czas jest ten problem z nimi. No, nawet zwykli ludzie, tam są jakieś jeszcze, nie wiem, stowarzyszenia, które walczą o prawa właśnie tych replikantów. Ci replikanci już w porównaniu do 6. generacji, oni się różnią zasadniczo.
Co zresztą widać właśnie w tym, w najnowszym filmie, nie? Że ten, wiadomo, nie wiem, czy ty miałeś takie wrażenie, że, czy Descartes był replikantem, czy nie. Tam można było się w pewnym momencie po obejrzeniu filmu zastanowić, a tutaj ten, nie wiem jak on się tam ten nowy chłopiec. Ja tam tylko Joy pamiętam, tę dziewczynkę. Też się zastanawia, czy jest zwykłym chłopcem, prawda? Wyjątkowym chłopcem. No okazuje się później, że nie, że jest czy tylko nie. fragmentem tak jakby wyobrażeń. Tak, Ale- bo ma tego. I co piękną sprawą jest, zresztą ty opowiadałeś, otwierając paczkę ze swoim podręcznikiem. Nie swoim. Nie swoim podręcznikiem. Ale trzeba, jeżeli nie tego, to przerwijcie film i obejrzcie, bo pięknie wydana rzecz, że my tak naprawdę do końca sami nie wiemy, możemy nie wiedzieć, kim jesteśmy. I to jest fantastyczne, bo my przede wszystkim wcielamy się w policjanta. Z Wydziału Ścigania właśnie tych tak. wykroczeń replikantów. Mhm. I wszystkie sesje, które są tutaj nazwane dochodzeniem, będziemy prowadzić, a głównym jakimś podejrzanym jest na pewno jakiś replikant. Przynajmniej tak to można na początku, że tak powiem, sobie wyobrazić. Że mamy dochodzenie, czas nas goni i podejrzewamy zawsze jakiegoś replikanta, który gdzieś tam grasuje, wyrwał się spod kontroli. Mi strasznie pasuje tutaj w tej scenerii właśnie postać z True Detective. Nie wiem, czy oglądałeś pierwszy sezon. Tak. No, bardzo dobry, królowy. Tak, i ten właśnie, ten taki wiecznie mający egzystencjalne pytania bohater, no genialnie się wpasowuje tutaj w ten świat. No i nie wiem, czy miałeś takie skojarzenia, ale na przykład oglądając ten 2049, tam miałem wrażenie, że ta główna postać tego szefa korporacji, to był ta scenografia, w której on występował, to był, dla mnie kojarzył się z Lucyferem po prostu, który chce tak jakby skopiować ten cud boski człowieka, bo nawet on zawsze w tle występował w tych mrocznych miejscach, gdzie no, jakby płomienie się przewalały przez ściany. I bardzo mi się podobał, mi się tak skojarzyło właśnie z taką właśnie chęcią dążenia do pokonania, do stworzenia tego cudu, który jest nieosiągalny dla człowieka. Właśnie poprzez tworzenie tych replikantów, których on chwilę po narodzeniu zabija, bo nie spełniają oczekiwań. Więc ten system też może naprawdę bardzo ciekawe pytania wywoływać wśród graczy. To nie będzie też po prostu tempa rozwałka, aczkolwiek taki też pewnie nie zabraknie. Na pewno. Bo coś musi się dać, komuś trzeba zawsze tam w gębę dać. Ale no, jest to taki system, gdzie gra się chyba raczej tak powoli, nie? To dobre określenie. Tak, no właśnie takie powolne granie, nie? Kiedy tak. I tutaj jest fajną rzeczą, że to pomimo tego, że mamy powolne granie, to jednak system jest nastawiony na to, że goni nas czas. I zupełnie niż w innych systemach możemy się rozdzielić, prowadząc śledztwo w różnych miejscach. A jest mechanika, która opisuje, jak wtedy działać w takich sytuacjach. Tak, a później rozmawiamy ze sobą. Zresztą bo my jesteśmy połączeni, cały czas jesteśmy połączeni tymi takimi pip-bojami. Ale tak, no dobrze, to może w zestawieniu jeszcze pociągniemy tutaj temat cyberpunka w postaci cyberpunk i cyberpunk. Czym się różnią od Blade Runnera na przykład te systemy, nie? Czyli Night City i Syberia w przyszłości. No to ja tego cyberpunka zupełnie wiesz co, jak nie ja znam, zobaczyłem także. cyberpunk, znaczy to jest na podstawie, Boże, patrz, nie przygotowaliśmy Gołkowski! się. Jak Gołkowski, tak? Tak, na podstawie powieści. I zresztą on tworzył ten system. Jak sobie przeczytałem, tak myślę, no co tam może być cybernetycznego? Składa na łyżkach na Syberii. Ale no, jego powieści są dosyć poczytne z tego, co słyszałem, bo bardzo ciepło przyjęte, więc fajnie, Płodny. I tutaj mamy, w cyberpunku mamy taki słowiański styl z tego, co czytałem, bo nie grałem też, tylko tyle, co udało mi się zobaczyć, poczytać, to mamy
no, przykład, nie wiem, żołnierza, który rozwiązuje brudne sprawy dla gangów, który tam więcej zapłaci. Czyli taki, z jednej strony w cyberpunku mamy kapitalizm, a tutaj mamy walkę z korporacjami. Tak, a tutaj mamy ruski mir, nie? Na zasadzie kto silniejszy, ten wygra i ustawi sobie prawo po swojemu. Więc tak można by te różnice zestawić. No, Cyberpunk, no wiadomo, ten obraz z Syberii no też daje ciekawe pole do tworzenia przygód, nie? Jest taki odizolowany, no, duże połacie tego terenu. Cyberpunk Night City, no to jest taki, no, ten taki wszystkożerny kapitalizm. Tam mamy bardziej właśnie walkę korporacji i ludzi, którzy są wykorzystywani do tego, do ich celów. Więc jak w Blade Runnerze mamy bardziej taką walkę wewnątrz siebie. ze swoimi słabościami, tak, to tutaj mamy po prostu givery, cybernetykę, aczkolwiek też nie wiem właśnie jak się bardzo zmienił ten cyberpunk, od którego ja znałem, czyli 2020 w stosunku do tego, który jest teraz no to Red. graliśmy. W Tak? 2020 graliśmy, znalazłem ostatnio swoją nawet postać, a Cyberpunk Red, tak samo jak i gra, no niestety nie znam. No, ale to, co też poruszał ten cyberpunk, to pamiętam człowieczeństwo, empatię, bo tam też zawsze w każdą wmontowaną w siebie częścią, tą elementem cybernetyki, traciłeś trochę człowieczeństwa i tam też, kiedy dochodziłeś do punktu granicznego, to po prostu mistrz gry przejmował twoją postać, bo zamieniałeś się po prostu w takiego, no, psychoborga, który po prostu miał jedyne na celu zabijać wszystko, co żywe, co tętni życiem. I tam też było to fajnie oddane, właśnie ta utrata człowieczeństwa. Z jednej strony podnosisz swoje możliwości, jakieś tam cyberszpony, cyberręce hydraulicznie wzmacniane, wzrok i tak dalej, ale gdzieś zaczynają zanikać ci te wartości wyższe, przyjaźń, wrażliwość, właśnie miłość. Zostaje tylko gdzieś taki, no, zwierzęcy strach, lęk, gniew. Więc wszystkie systemy różnią się od siebie na pewno znacznie, więc kwestia wybrania sobie też, co nas interesuje, jaki kierunek. I ja powiem szczerze, że tego słowiańskiego cyberpunka jakoś nie czuję. Nie wiem, może jak będę miał okazję kiedyś zagrać, to zmienię zdanie, ale jeśli chodzi o zakup, powiedzmy, podręcznika, to zdecydowanie bardziej bym był w kierunku Blade Runnera niż Cybera czy Cyberpunka. To jest chyba właśnie to z całym szacunkiem, oczywiście też nie czytałem, nie grałem, ale nie zainteresował mnie ten temat Cyberpunka. A w Cyberpunka podejrzewam, że będą chcieli zagrać osoby, które znają chyba grę przede wszystkim, bo jest ona podobno bardzo nieudana. Przynajmniej przed pierwszym patchem. No tam oczekiwania po Wiedźminie były bardzo duże, nie? Więc no. Dużo osób było rozczarowanych, ale to... Nie, więc, ale też wydaje mi się, że to jest zupełnie inny znaczy styl grania, inny styl grania. No. Tutaj mamy to czyli tutaj, no, w Cyberpunku powiedzmy gramy tankami, a w Blade Runnerze no, jesteśmy tak jakby częścią takiej machiny takiej systemowej, nie? No. Trochę jak też powieść na podstawie powieści Dicka, tylko że ja robot chyba to było, tak? Tak. Z tym właśnie, to Will Smith, czekaj, i jeszcze grał z Tom Cruise też, z tym departamentem, który wykrywał zbrodnie, zanim one nastąpiły, nie? Więc tutaj też właśnie takie, no, tego typu pytania będziemy mieli na swojej drodze w Blade Runnerze, a w Cyberpunku, no to kurczę, no jak przeżyć do 10, nie? Bardzo takie często przyziemne. Znaczy my żeśmy grali przecież w tego Cyberpunka, no to przecież tam nastawione było wszystko na akcję. Przede wszystkim, no. Pościgi, strzelaniny, no. To było fajne, to było efektowne, jeszcze do siebie te odzywki i tak dalej. No tutaj to trzeba będzie to wszystko stonować. Czasami, prawda, nie powiedzieć nic, zrobić minę, gdzieś tam wewnątrz siebie to odgrywać, nie? Bo tak jak tam powiedziałem, mamy dochodzenie, które trwa, idziemy do roboty na 8 godzin, możemy, prawda, swój dyżur w policji przedłużyć, co tam dostajemy jakieś punkty zmęczenia, ale też fajną śledztwo rzeczą do przodu. jest to, tak, ale idziemy do domu, idziemy do tej speluny, kupujemy, prawda, żarcie i nawet idziemy spać.
I w tym samym czasie właśnie to my też możemy dostać pewne jakieś wskazówki, pewne jakieś podpowiedzi, czy też skojarzenia, że śledztwo będziemy pchać dalej. I to jest właśnie, zawsze mnie to ciekawi, nie? Że my jesteśmy gliną, nie? I kończymy dyżur. Zamykamy oczy, a cały czas mózg pracuje. A cały czas właśnie, nie? Czy tam pójdziemy na spotkanie do jakiegoś klubu, a będziemy myśleć cały czas o sprawie. No, a wiadomo, że detektyw rozwiązuje sprawę wtedy, jak mu ją zabiorą, nie? Zabiorą odznakę, bronią, wtedy rozwiązuje sprawę. No. Niby wróg ten sam, bo to nawiązując tutaj do tego naszego drugiego pytania, z kim walczymy, no i tu mamy korporację, nie? Ale jednak sposób walki jest zupełnie inny. Inny, no. No i mamy ten swój, jako właśnie policjant, mamy ten spinner, czyli ten samochód latający. I to jest fajne. Jeszcze w nim nie siedziałem. No jeszcze przed tobą. Paczka czeka na odebranie. Dobrze. Wiesz co, nie pamiętam, czy... Poczekaj jeszcze tak na sekundę. Przeglądałem podręcznik w PDF-ie, bo jeszcze mi nie doszedł, bo zamówiłem prawda, kilka dodatków do Zewu Cthulhu i czekają na wysłanie. Ale tam byli w książce Dicka, jak sobie przypominasz, byli tacy specjale, czyli tacy ludzie, którzy są genetycznie zmutowani. Takie kurze muszczki, gorszy sort. Czy ty pamiętasz coś takiego? Ale to w Blade'zie? Tak, w książce. Kurde, nie pamiętam, to tyle lat temu czytałem po prostu. A widziałeś takie hasło właśnie w podręczniku, że jest ktoś, znaczy gdzieś... To się pojawia na pewno kilka razy, można o specjalach przeczytać właśnie podczas tych pierwszych stron, kiedy jest wprowadzenie do świata, ale nie widziałeś, czy tam dalej gdzieś oni się pojawiają, bo to bardzo fajny motyw może być. Nie, wiesz, nie kojarzę, no ale nawet to tak mi się teraz przypomniało, że to, co mówiłeś o tym spaniu, to nawet podtytuł przecież książki to jest, znaczy podtytuł właściwie, on się Blade Runner, to się film nazywa, bo to jest Czy androidy śnią o elektrycznych owcach. Tak. Więc ten motyw snu fajnie, że został przeniesiony na grę fabularną. Także nie wiem, kiedy gramy, ale chyba zrobię coś takiego, żeby mistrz gry zadecydował. Tam jest tak, rzut kością. Dla mnie to jest też ciekawe rozwiązanie, że ja nie wiem. Że do końca nie wiemy, nie? On zresztą ten nowy Blade Runner, co go tam, prawda, wchodzi do tego swojego mieszkania, wchodzi na klatkę schodową, a tam wszyscy go obrzucają. Tak, no to on wie, że jest replikantem. Zresztą on wie, że jest replikantem, nie? Ale nawet będąc na komendzie, inni policjanci go tam, wiesz, wytykają i mówią mu, a ty kurczę, niedobra powłoka. To jest też temat rasizmu, nietolerancji i tak dalej, który gdzieś mamy zawsze obok naszego życia w społeczeństwie, nie? Chciałbym być człowiekiem, ale jak mu się wylosuje, że jestem androidem, tym replikantem, no dostanę po prostu jakieś tam większe statystyki, ale to może być fajne, nie? Że w pewnym momencie się orientujesz, kurde. No bo tam jest ta sekretarka tego szefa korporacji, która jest przekonana, że ona jest człowiekiem. A jest? No nie, on tam robi na niej ten test za pomocą tej maszyny, której nie nazwy teraz nie pamiętam. W filmie, tak. Oj, Rachel. No dobrze, to zamkniemy teraz temat science fiction i w kolejnym odcinku zaprosimy Was do post-apo, czyli części, kiedy świat nasz, który znamy, został zniszczony. Także dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tego odcinka, no i zapraszamy do kolejnego. A dzisiaj opowiadali Wam o światach RPG Irek. Stary wujek, dobranoc Państwu. Dobranoc, do usłyszenia, hej.